Cześć wszystkim, ja jestem Monika, a to kanał Fantastic Art. Na początku chciałabym zwrócić uwagę na to, co trzymam w ręce, czyli mikrofon. Nabyłam go za 40 zł z temu, ale mam nadzieję, że dźwięk jest lepszy. Z tego, co sprawdzałam na testach, powinien być lepszy, chociażby pod względem tego, że nie będzie słychać dźwięków z otoczenia i raczej odszumiała też w znacznej mierze, więc dajcie znać, czy słyszycie różnicę. Wydaje mi się, że na pewno dźwięk jest bardziej taki punktowy, aniżeli, wiecie, zebrany zewsząd. Też zakupiłam lampę, więc możecie dać znać, czy jest lepiej, aczkolwiek ostatnio nagrywałam przy naturalnym świetle i lampce swojej biurkowej, ale było jaśniej ogólnie, a już w koniec września, to wiecie, już troszeczkę gorzej z oświetleniem, więc mam nadzieję, że wszystko jest w porządku, jeśli o to chodzi. No i ostatnim moim zakupem, z którego się najbardziej cieszę, które poczyniłam wczoraj, jest to taka słodka panda. Jakby popatrzcie na nią, ona mniej więcej odzwierciedla moje logo. Kosztowało 42 zł w Leclercu. Sądzę, że jest piękna, więc będzie gdzieś tam nam towarzyszyć. Postawię tutaj. Może ją będzie widać, może jej nie będzie widać. Zobaczymy. No, trochę ją widzicie, ale no, możemy ustalić, że na następny raz coś ogarnę, żeby ją było widać właśnie w tamtym miejscu. Sądzę, że to będzie słodkie. Dobra, ale przechodząc do meritum. Przychodzę do was dzisiaj z filmikiem, jak widzicie w tytule Słoik TBR, czyli zainspirowana tym, że wszyscy, mam wrażenie, robią te słoiki, a ja też bardzo lubię czytać książki. Postanowiłam zrobić swój własny słoik, ze względu na to, że ostatnimi czasy raczej mam problem z czytaniem, ale nie pod względem tego, że nie mam czasu, nie mam chęci, ale właśnie pod względem tego, że nie wiem, co chciałabym przeczytać. I często przeczytam 2 strony książki i ją odrzucam z jakiegoś powodu, albo sięgam po coś innego, żeby mieć może inną opcję, bo może coś się trafi lepszego. Więc w swoim słoiku chciałabym połączyć pomysły, które widziałam na YouTubie. W głównej mierze to jest połączenie pomysłu Zuzy z Zaksiążkowanych, która rozpisała na karteczkach wszystkie swoje książki spółek, oraz Miriam czyta, która ma różne challenge i w sumie nie ma słoika z karteczkami, tylko z patyczkami na kuszkankę. Więc połączyłam te 2 pomysły i w ten oto sposób powstał on, czyli mój słoik TBR. Więc co miesiąc, w pierwszą niedzielę miesiąca będziemy się spotykać, żeby wylosować mój TBR na kolejny miesiąc. No i tak jak dzisiaj wylosujemy sobie TBR na październik, to za miesiąc się spotkamy, żeby zobaczyć, ile książek przeczytałam z tego TBR-u i wylosować kolejne na kolejny miesiąc. W międzyczasie recenzje książek będą się pojawiać na moim Instagramie. Jeśli chodzi o ten słoik, to on kosztował jakieś 8 zł w Kauflandzie i dorobiłam do niego breloczek, więc w trakcie mojego gadania pewnie to, jak robię ten breloczek, wam się gdzieś pokazuje. I są tutaj karteczki właśnie tak jak mówiłam, zaczerpnięte z pomysłu Zuzy Zaksiążkowane, gdzie wypisałam wszystkie, w sumie nie wszystkie, jak tak patrzę, chyba 3 nie wpisałam. Książki, którą mam po angielsku, i 2 książki Reginy Brett. Tutaj nie wpisałam. I tak patrzę, że chyba jeszcze jednej było to kieszonkowe, więc dopiszę je na pewno. I też, które mam na Goodreadsie jako, że chciałabym przeczytać. Zapraszam też na mojego Goodreadsa oczywiście przy okazji. No i też właśnie większość
karteczek to są takie challenge, które ma spełniać dana książka. To może nie challenge, ale właśnie jakieś cechy szczególne. Książki, okładki czy treści. Ze względu na to, że kiedyś w swoim życiu miałam taki moment, że kupowałam bardzo dużo książek w bardzo krótkim czasie, ale że jestem dusi groszem, to raczej nie czytam papierowych książek, bo po prostu mi jest też niewygodnie czytać. Nigdy nie umiem znaleźć wygodnej pozycji do czytania. To jest głupie, ale taka jest prawda, więc te tytuły, które mam wypisane na tych karteczkach, muszą być przeczytane w papierze, tak jak je mam, żeby właśnie się przyzwyczaić do papieru. No i reszta to są jakieś takie właśnie zadania, do których sobie już dopasuję książkę, która będzie mi odpowiadać. Dobra, przypięłam tutaj z boku mikrofon, trochę nie ufam tej konstrukcji, ale mam nadzieję, że jest w porządku z dźwiękiem, że ogarnę to w montażu, więc ogólnie dzisiejszy filmik będzie taki trochę messy, właśnie jeśli chodzi o ten mikrofon w głównej mierze. I po raz pierwszy w tym odcinku i w tej serii otwieramy komisyjnie ten słoik. Trochę się stresuję, aczkolwiek wiem, że większość rzeczy, które tam trafię, raczej nie będą problematyczne dla mnie do znalezienia, wybrania i przeczytania. Raczej się cieszę, bo specjalnie tak pisałam, bo nie chodzi o jakieś takie duże wyzwanie, tylko żeby się właśnie zmotywować do czytania, bo to nie będzie tak jak u Zuzy na przykład, że przez tydzień czytam książki, tylko to jest TBR na cały miesiąc, więc tak. Aczkolwiek chyba bym wolała coś do wyboru, bo wtedy nie będę brała książek, które mam w biblioteczce, ze względu na to, żeby jak największą część książek, jak największą ilość książek przeczytać, więc raczej wtedy, jeśli znajdę coś, nie wiem, z motywem fantastyki na przykład, no to nie wybiorę Dworu Cierni i Róż, który mam na półce. Abstrahując od tego, że przeczytałam, bo część tych książek, które mam na półkach, przeczytałam, ale właśnie chodzi o to przekonanie się do papieru, tylko żeby właśnie się ogarnąć z jak największą ilością rzeczy, więc pierwsze losowanie. I tak myślę, że będę losować, nie wiem, 5 książek. Dobra, mam jakąś różową. Tutaj kolory nie robią mi różnicy. Wszystkie kolory jakby nic nie oznaczają. I tak wygląda ten prompt. Nie wiem, czy widzicie. Się rozładował zegarek, w którym miałam podgląd. Więc tak wygląda. Zapytaj Ilony. Wczoraj jej mówiłam, że ona jest tutaj właśnie jako prompt, więc zapytam Ilony i może do końca tego nagrania mi odpisze. Dobra, wiadomość do Ilony wysłana, więc w sumie zostało tylko czekać. Ilona pewnie jest w pracy, więc w sumie nie jestem pewna, czy mi odpisze, albo nie jest w pracy, bo jest niedziela. Ale zobaczymy, więc ja odkładam póki co tablet i idziemy losować drugą karteczkę. Drugie losowanie. Ja mam nadzieję, że wszystko widzicie, bo tak jak mówię, mi się dobrze włączyłam, też by nie było. Rozładał mi się zegarek, na którym miałam podgląd. Dobra, tym razem zielona, więc tak wygląda. Albo w tą stronę, albo w tą. Więc w sumie nie wiem. Książka o książkach. Książka o książkach. Tak, to było sprytne z mojej strony, że ja sobie to wrzuciłam. Ale wydaje mi się, że na pewno w pierwszej kolejności mi przychodzi do głowy Złodziejka książek. Ale wydaje mi się, że coś ostatnio słyszałam, tylko nie wiem od kogo i kiedy, ale słyszałam coś na temat Kot, który ratował książki, coś takiego. Nie jestem pewna tego tytułu. Przecież w ogóle nie jestem pewna, czy taka książka istnieje, ale o kocie, który ratował... Nie, o kocie, który... Sparę? To jest w ogóle literatura azjatycka, więc trochę się porywam z Metyką na słońce. Ale czy to jest...
kocie, który ratował książki, tak. A później o kocie, który ratował bibliotekę, no ale dobra, książka, to żeby książki były w tytule, chyba że to jest jakaś druga część. Ale chyba nie. Więc tak, więc w sumie mamy już pierwszą książkę na październik wybraną, teraz trzecia. Może teraz z tej strony. O, są dwie. Więc wezmę, jak mam taką żółtą, w sensie różową, żółtej, to wezmę tą żółtą, no bo jakby ta różowa wpadła do tej żółtej, nie? Ma to sens w mojej głowie? Ma to sens. Tak. Albo tak. O nie, to było dobrze. The Hating Game od Sally Thorne. To jest książka na podstawie filmu i ja ją dodałam do swojego TBR-u w sumie na Goodreadsie. Właśnie po tym, jak obejrzałam film, więc w sumie się cieszę, bo nie przeczytałam jeszcze tej książki. Więc tak, więc to jest Goodreadsa książka. W sensie książka, którą mam do przeczytania na Goodreadsie, więc w sumie spokojnie trzeba niczego szukać. Ale ja jej nie mam i chyba raczej nie będę zamawiać. Po prostu szukam ją właśnie na Legimi, czy po prostu jako e-booka na czytnik. Bo dawno też nie używałam czytnika, a go mam już od stycznia, więc no. Czwarta książka. O, złapało mi się dwie, to ja wezmę jeszcze raz. Może tego z wierzchu wezmę. Ja się zamieszam. Nie patrzę. I ta mi wpadła sama w rękę. Została mi w ręce. Prawda, to tak. Albo tak. nie wiem, w którą stronę. O, tak. Wybrani od CJ od CJ Doherty. Nie wiem, jak się czyta nazwisko. To jest książka, którą czytałam w gimnazjum i ja ją mam w tym najnowszym wydaniu na półce. Więc tutaj ją mam do przeczytania. I bardzo lubiłam to w gimnazjum. W gimnazjum nie byłam osobą, która czyta raczej. To jest taki, wiecie, Dark Academia trochę vibe. Przynajmniej tutaj pamiętam. Ale 14+, więc to nie powinno być jakieś takie okropne. Więc tak, chciałabym w ogóle skompletować całą tą serię w papierze. Więc może się uda w ogóle dzięki temu wyzwaniu. Kto wie, więc to jest nasza trzecia na ten moment książka, bo Ilona jeszcze mi nie odpisała. No i w sumie ostatnia książka na ten miesiąc. O, fioletowa. O, w ogóle mi się wylosowały wszystkie kolory, które tu mam. Słodko. Jakbym chciała, to by pewnie się tego nie udało. I tutaj mamy. No. Książka non-fiction. Ma to, w sensie tak patrząc, o kocie, który ratował książki, Wybrani i The Hating Game. W sumie dość zachowawczy TBR na to, co mogłabym mieć. Więc tak. Jeśli mi nie odpisze do tego momentu, jak nagrywam to Iwanka, a widzę, że nie była aktywna już pół godziny, to po prostu wrzucę wam gdzieś do screena, jakby konwersacji, dobra? Bo będę to po prostu montować później. Książka non-fiction. Książka non-fiction. Ja nie wiem. W sumie chyba nie mam żadnego jakiegoś takiego wielkiego. Chciałabym popatrzeć na półkę, ale no, już powiedziałam jedno, no to już tyle.
Sądzę, że ja nie czytam takich książek, więc na Legimi, szukając tej książki, wybrałam sobie tą opcję, gdzie jest na pewno audiobook i synchbook. Nie wiem, jak się nazywa. Więc ale wiecie, że można jakby czytać i słuchać, bo raczej reportaże czy coś w tym stylu w ogóle nie jest moim targetem i ja nie czytam takich książek. Jestem taką typową, wiecie, może nie typową, może to właśnie złe stwierdzenie, ale jestem taką niepoprawną romantyczką. Ja lubię takie właśnie duperele na temat młodzieży, takie love story short i w ogóle. Więc takie poważniejsze tematy są dla mnie nie tyle, że niekomfortowe do czytania, ale no ciężko mi przez nie przebrnąć. Więc padło na Szczęśliwy jak łosoś, bo tutaj na okładce jest jakiś taki renifer czy coś, dlatego pisałam o łosiu, o Norwegii i Norwegach, z względu na to, że właśnie ma audiobook na Legimi. I to chyba nie jest jakieś długie, 103 strony, więc tak, ale na pewno ja lubię Norwegię i się interesuję właśnie takim poznawaniem kultury. Kiedyś chciałam się przeprowadzić do Norwegii. Jak sobie przypomnę, to się uczę norweskiego, więc sądzę, że to może być dla mnie dość ciekawe. Wylosowała nam się książka od Ilony, więc tutaj wam się wyświetli, jaka to jest książka, bo no Ilona mnie na ten moment nie odpisała, więc książką od Ilony jest taka książka. Później wylosowała się nam książka o książkach, czyli o kocie, który ratował książki. Tak, chyba tak było. The Hating Game. Czyli nawet nie było wyboru, chwała Bogu. Wybrani CJ Doherty. Nie wiem, jak się czyta to nazwisko, tak będę to czytać. Czyli tą, którą jako jedyną w tym momencie mam do przeczytania na papierze, chyba że którejś nie znajdę online, no to co innego. No i książka non-fiction, czyli Szczęśliwy jak łosoś o Norwegii i Norwegach. Tak więc tak się przedstawia mój TBR na październik. Jestem ciekawa, ile z tych książek uda mi się przeczytać. Mam nadzieję, że żadna z nich nie wprawi mnie w zastój czytelniczy, a w ogóle jeszcze mam nadzieję, że w ogóle będzie lepiej z moim czytaniem niż dotychczas, bo w końcu będę miała taką motywację, żeby przeczytać. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co czytam i na ile te książki oceniam, zapraszam na mojego Instagrama. Tam poza tymi książkami z TBR-u będą się pojawiać recenzje książek, które przeczytam poza nim. Dziękuję za dziś. Resztę karteczek zamknęłam z powrotem w słoiku. Będą czekały na kolejny miesiąc. Nie będę w międzyczasie raczej dołasowywać, nawet jeśli przeczytam te 5 książek. Raczej to nie jest coś, o czym myślę jako na przykład zasada dla tego projektu. Dajcie znać, jak z oświetleniem i z mikrofonem. I czy wy też na przykład robicie sobie różne wyzwania czytelnicze. Z tego miejsca zapraszam was właśnie na moje inne media społecznościowe, jak Instagram czy TikTok. I na pewno będę wdzięczna za zostawienie lajka, komentarza i subskrypcji z dzwoneczkiem na tym kanale. Dzięki za dziś i do zobaczenia.